Jajko, najstarszy i najbardziej uniwersalny symbol odradzającego się życia. W Polsce kojarzony głównie z obchodami świąt Wielkiej Nocy. Ale niekiedy jajko wywołuje panikę. Reagują tak opiekunowie papug, u których nagle niespodziewanie w klatce pojawi się jajko. Czy rzeczywiście jest to powód do niepokoju? Jajka kojarzą nam się głównie z ptakami. Ale przecież owady, ryby, płazy, gady i najbardziej prymitywne ssaki jak dziobak i kolczatka również składają jaja, podobnie jak ptaki. Ba, wszystkie pozostałe ssaki również produkują jaja, nie wyłączając ludzi. Tyle tylko, że jeżeli komórka jajowa nie zostanie zapłodniona, jest ona w sposób dla nas praktycznie w większości niezauważalny wydalana z organizmu. Tak więc można powiedzieć, że nawet my, ludzie, również składamy jaja. I nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to rzecz zupełnie normalna w przyrodzie. Obawa, że jajko złożone przez pojedynczo trzymaną papugę może spowodować jej rozmnożenie, jest bezzasadna. Przecież jeżeli nie ma samca, jeżeli jajo nie zostało zapłodnione, nie ma możliwości, aby się rozwijało. Tak więc musimy pogodzić się z tym i uznać za rzecz zupełnie normalną, że trzymana pojedynczo bez obecności samca, samiczka, papugi, będzie co pewien czas składała jaja i jest to rzecz absolutnie normalna, zwykła czynność fizjologiczna. Jak często to się odbywa? Specjalnie wyselekcjonowane rasy kurniosek mogą składać jaja praktycznie codziennie, bez szkody dla swojego zdrowia. Jak często mogą to robić papugi? Niektóre gatunki, jak na przykład żałobnica palmowa, składa jedno jajo raz na 2 lata. Inne gatunki papug, jak chociażby popularne modrolotki czy papuszki faliste, mogą składać do 10 jaj w lęgu i robią to kilka razy do roku. Przeciętnie jednak papugi składają od 2 do 4 jaj raz, 2 razy do roku. Kiedy to się stanie, to zależy od konkretnego gatunku. Papuszki faliste dojrzewają w wieku około 6 miesięcy i wtedy właśnie może pojawić się pierwsze jajko. Inne papugi, jak na przykład amazonki, zwykle osiągają dojrzałość płciową między 3. a 4. rokiem życia. Natomiast duże ary zwykle pierwsze jajko znoszą w wieku 8, a nawet 9 lat. A taka jak to właśnie kakadu biała swoje pierwsze jajko znosi zwykle po ukończeniu 5., a niekiedy nawet 6. roku życia. Pojedynczo trzymana papuga zwykle nie ma budki lęgowej. Dlatego buduje ona samodzielnie gniazdo, zwykle na dnie klatki, często na meblach, w szafach i w innych miejscach. Zwykle po zniesieniu pierwszego jajka w odstępach kilkudniowych pojawiają się następne. Jak należy postępować w tym czasie z papugą i na co zwracać uwagę? W internecie jest mnóstwo porad, z których część jest zupełnie bezsensowna, inne natomiast, które uznałbym za słuszne, są często sprzeczne. Dlaczego? Z papugą znoszącą jajka, jeśli trzymana jest pojedynczo, trzeba zawsze postępować w sposób bardzo indywidualny i w różnych sytuacjach te postępowania mogą być zupełnie odmienne. Pierwsze podstawowe pytanie, które nasuwa się w takim przypadku, to zostawiać papudze jajka czy zabierać? Złożone przez samotną papugę jajka są niezapłodnione i nigdy nie wyklują się z nich pisklęta. Ale każdy dzień ich wysiadywania to kolejne zmiany hormonalne wewnątrz organizmu samicy. Przygotowują one samicę do kolejnego etapu, jakim jest wykarmianie młodych. Dlatego nie możemy dopuścić, aby doszło do takich przemian hormonalnych, które będą negatywnie oddziaływały na jej zdrowie fizyczne i psychiczne w przyszłości. W tym celu, po złożeniu wszystkich jajek, trzeba je zabrać, a im szybciej uda nam się to zrobić, bez zbytniej ingerencji w papuzię psychikę, tym lepiej. Jeśli po kilku dniach od złożenia ostatniego jajka zabierzemy je wszystkie i papuga w krótkim czasie zacznie wracać do normalnej swojej formy psychicznej, wtedy zapewniamy jej tylko więcej czułości, więcej opieki, więcej towarzystwa i w krótkim czasie wszystko powinno wrócić do normy. Natomiast jeżeli zauważymy, że po zabraniu jajek
papuga zachowuje się w sposób zupełnie odmienny od dotychczasowego, staje się bardzo osowiała albo przeciwnie pobudzona i agresywna i widać, że nie może sobie dać rady z zaistniałą sytuacją, wtedy musimy zdecydować się na ponowne oddanie jej jajek, z tym, że staramy się zawsze, aby nie podkładać tych jajek, które ona złożyła, ale zastąpić je sztucznymi, które możemy kupić w sklepach zoologicznych. Nie chcemy przecież, żeby w przypadku zgniecenia skorupki siedziała ona na rozlanym i rozkładającym się, a więc pełnym bakterii jajku. Po kilku dniach ponownego rozpoczęcia wysiadywania jajek przez papugę ponawiamy próbę zabrania wszystkich jajek. Lub też, co może być niekiedy lepszym wyjściem, jeśli jednak reaguje ona tak jak poprzednio, należy zmienić sposób postępowania i czasami pozwolić, aby papuga wysiadywała przez kilka dni. Jajka pozostawiamy, ale stopniowo w odstępach 1-2-dniowych, w momentach, kiedy na przykład pobiera pokarm, zabieramy je pojedynczo. Jeśli jednak doprowadza to ponownie do pogorszenia się jej stanu psychicznego, w skrajnych przypadkach maksymalny okres, na jaki możemy pozostawić papudze do wysiadywania jajka, to okres około 3 tygodni. Później, bez względu na zachowanie papugi, musimy je zabrać. Jeśli po odebraniu wszystkich jajek stan fizyczny i psychiczny papugi będzie nadal zły, konieczna jest interwencja weterynarza. Podaje on w takich przypadkach zwykle leki uspokajające lub hormonalne. Chciałbym jednak uspokoić wszystkich opiekunów papuzich samic. To, o czym tutaj mówiłem, to przypadki ekstremalne i bardzo rzadko się zdarzające. I na ogół odbieranie papugom jajek przebiega bardzo sprawnie i w ciągu kilku dni wszystko wraca do normy. Każda papuga bez względu na płeć to wspaniały pupil domowy, a samice jedynie w pewnych okresach wymagają szczególnej opieki. Ona po prostu musi być nieco inna niż w przypadku samca, ale zapewniam, że nie będzie to sprawiać żadnych większych problemów.